Cześć! Temat, jakie środki wybrać do prania tapicerki samochodowej, przewija się praktycznie codziennie na grupach, forach internetowych, także wytłumaczę Wam dzisiaj, na czym polega różnica między środkiem do wstępnego rozpuszczenia zabrudzeń typu pre-spray. No i oczywiście drugi środek jest niezbędny do wypłukiwania materiału, aby on był czysty, pachnący, nie lepił się, no i był wolny od wszelkich innych defektów. Także jak jesteście głodni wiedzy, zostańcie do końca materiału. Miłego oglądania. Zanim zaczniemy, jedna bardzo ważna kwestia, mianowicie lepiej wybrać płyn czy proszek. Proszki mają to do siebie, że rozcieńczenie ich jest na dużo wyższym poziomie, także z danej ilości produktu możemy wykonać dużo większy roztwór, więcej po prostu tych litrów niż w formie płynnej, ale, no właśnie, ale jak jest proszek, są grudki, jak traficie na jakąś naprawdę felerną partię, że będzie Wam co chwilę dyszę zalepiało, no to po prostu stwierdzicie, że wszystkie proszki idą na śmietnik i nie będziecie chcieli z nich korzystać. Także tutaj no to jest tak naprawdę dwie strony medalu są. Jak jest proszek, no to naprawdę wysoka temperatura musi być, aby go rozpuścić, nie było żadnych grudek, pozostałości, żeby Wam ta dysza malutka nie była zapychana w tym opryskiwaczu albo w stawce do wypłukiwania tapicerki, no bo będą naprawdę duże problemy. Oczywiście pamiętajcie też, aby stosować się do zaleceń producenta, ponieważ dane środki nie mogą być używane, rozpuszczane w wysokiej temperaturze, na przykład 100 stopni, tylko jest to 60, 40 stopni i tak dalej, także pod tym kątem, no tu musicie czytać po prostu, co tam producent pisze w swoich kartach charakterystyki produktu. Słuchajcie, jeżeli już wybieracie dany środek, no to warto by było po prostu wiedzieć, co on ma w składzie, bo wyróżniamy dwa podstawowe gatunki. Jest to środek enzymatyczny oraz drugi alkaliczny. Oczywiście są teraz nowe miksy różne, że mają połączenie trzech różnych substancji: enzymów, alkalicznych substancji oraz rozpuszczalnikowych, ale nie chcę Wam tutaj mącić głowy, także do tapicerki samochodowej skupmy się na tych dwóch podstawowych, czyli alkaliczne substancje albo enzymatyczne. Alkaliczne sprawdzą się fajnie do brudu typu właśnie kurz, błoto i tak dalej, dnia codziennego po prostu to się używa, wnosi do samochodu. Jeżeli chodzi o enzymatyczne środki, no to tutaj jednak plamy pochodzenia organicznego, spożywczego, czyli krew, wymieciny, kał, jakieś plamy spożywcze, no to tutaj enzymy sprawdzą się dużo lepiej niż środek alkaliczny. Jeżeli chodzi o środek do wstępnego rozpuszczenia zabrudzeń, nasz numer 1 to właśnie jest Maxifi Master Pre-Spray Liquid w płynie, ponieważ jest dosyć fajny, mocny, rozpuszcza się bardzo dobrze, bo nie jest proszkiem, jakby nie było, także tutaj nie uszkadza plastików i ma naprawdę bardzo wysoką moc czyszczenia, mimo że pH 12 tutaj występuje. Dla przykładu środki enzymatyczne też potrafią mieć pH 12, także nie samym pH się czyści, tylko po prostu liczy się to, co dany środek ma w składzie chemicznym. Ale to jest tak naprawdę tajemnicą. Tutaj w SDS-ie, tej karcie charakterystyki produktu, no niestety nie znajdziecie, co dokładnie się znajduje. Są to tylko takie przybliżone substancje. Także jeżeli chodzi o tapicerki samochodowe, tego typu pre-spray alkaliczny, no jest naprawdę bardzo dobry, czyści wszystko jak leci. Wiadomo, jak są jakieś plamy pochodzenia organicznego, spożywczego, takie bardziej trudniejsze, no to trzeba użyć dedykowanych odplamiaczy, no i wtedy jest, można powiedzieć, taka usługa zrobiona kompleksowo. Także wstępny środek pre-spray Maxifi Master Liquid. Słuchajcie, do wypłukiwania używamy głównie zasadowych substancji z tego względu, że wspomagają wstępny środek typu pre-spray, dużo lepiej usuwa się te zabrudzenia, także nasz wybór prochem Crystal Green i on jest taki dosyć, można powiedzieć, mocny, ponieważ ma wysokie pH. Dodatkowo po czyszczeniu nie zostawia żadnych pozostałości, które mogłyby wpłynąć na dalsze użytkowanie tapicerki. Środki pokazane w tym materiale wideo to oczywiście tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, ponieważ będąc firmą sprzątającą, no to trzeba mieć faktycznie dosyć sporo tych różnych środków, odplamiaczy, pre-sprayów, płukanek, bo wiadomo, co materiał, co człowiek, to po prostu inne zabrudzenia, inny typ tkaniny i wtedy trzeba się dostosować. Także tutaj
Te, co są przedstawione Maxifi oraz prochem, no to można powiedzieć, to są takie podstawowe środki dnia codziennego używane, ponieważ są bezpieczne, wydajne, no i naprawdę robią robotę, że nie ma po nich żadnych poprawek. Także w tym materiale to już wszystko. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Jak macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzu. Odniosę się do nich, jak tylko będę po prostu miał wolną chwilę. No i zachęcam do obejrzenia kolejnych materiałów, tych poprzednich, następnych, co się będą pojawiały. Subskrypcji, to jest bardzo ważne, aby kanał mógł się rozwijać. Wtedy będzie mnie to motywowało do dalszej pracy, no i kręcenia kolejnych takich odcinków, abyście mogli zdobywać wiedzę. A tymczasem to już wszystko. Dziękuję za dziś i do zobaczenia. Cześć!